Tu tam lecimy tu, wielka rafa, skok w dół, delfin, wieloryb, wow, kangur, koala, Australia. Dzień dobry, znowu 6:31. Zeszło słońce. A, słońce jest tutaj. Zeszło słońce. Tam jest centrum biznesowe. Dzień jak co dzień. Gold Coast to jeden z najbardziej turystycznych regionów kraju. W okolicy znajdują się liczne parki rozrywki, a tutejsza piaszczysta plaża ciągnie się na długości 70 km. Przeszłam kawałek dalej. Słońce pięknie, przepięknie to wygląda tutaj. Więc tak, tutaj jest centrum Gold Coast. Tutaj mamy zatoczkę i za tą zatoką podobno mają być wieloryby. Sprawdzimy. Dzisiaj sprawdzimy. Wreszcie to zrobię, wreszcie. To jest też jedno z moich marzeń, których nigdy nie mogłam zrobić. W Patagonii chciałam wydać nawet na to prawie 1500. I się nie udało, nie było miejsc. Chciałam też kiedyś na Wyspach Owczych albo w północnej Norwegii, chyba to były Wyspy Owcze. I też się nie udało wtedy tego zrobić. Więc teraz mam nadzieję, że dzisiaj będzie ten dzień. No, jestem szczęśliwa. Dzień dobry wszystkim jeszcze raz. Dotarliśmy do portu. O 9:00 zaczynamy rejs na wieloryby. Spontaniczny, ale żeby był tani, to udało się. To zdecydowaliśmy, że go wybierzemy. Wczoraj w ogóle nie mieliśmy nawet miejsca na... W sensie nie byliśmy w stanie zarezerwować, tylko dzisiaj rano pojawiły się bilety. Dzisiaj mam domowej roboty muffinka. Absolutnie jest doskonały. To jest biała czekolada i jakiś owoc. Bardzo wysoko w rankingu najlepszych smakołyków w Australii. A za chwilkę startujemy na rejs z wielorybami. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. Nasza wycieczka zaczyna się w porcie. Jest tyle ludzi. Oglądamy właśnie film. No dobra, zaczynamy nasz rejs, żeby zobaczyć wieloryby. Będziemy tą łódeczką płynęli. Lecimy sprawdzić, czy wieloryby rzeczywiście są, czy robią tą autostradę. To właśnie okolice Gold Coast są jednym z najlepszych miejsc do obserwacji wielorybów, humbaków. Spokojne wody zatoki powodują, że zbliżają się one nawet kilkaset metrów od brzegu. Szukamy teraz tych wielorybów. Gdzieś tu powinny być. Jeszcze w tle widać Gold Coast. Pięknie. A my płyniemy. Poruszenie na statku, bo każdy chciałby zobaczyć je. Za nami 50 minut już w tej chwili i wielorybów nie ma. Wszyscy czekają. Tam miały być z tyłu. Gdzieś tam. Nic się nie dzieje. W takich sytuacjach zawsze tak jest, że najbardziej wkurzające jest to czekanie, ale z drugiej strony no jest takie najbardziej ekscytujące, najprzyjemniejsze. Pod warunkiem, że dostaniemy to, na co czekamy, nie? Więc czekamy dalej. Wycieczka trwa 2,5 godziny, więc mam nadzieję, że w końcu zobaczymy to, po co tutaj przypłynęliśmy. To chyba je mamy. Tam skaczą, widać wodę. Wreszcie. Nie! Widziałam ogon! Widziałam ogon! Tam są chłopaki. Znaleźliśmy. Są tutaj piękne. Proszę. Still up to her whether she wants to get that mail. A teraz to... Wow, jakie
wielkie. You keep watching these guys. They've picked up a bit of pace. There is one out a little bit further in front now. Piękne. Migracja wielorybów odbywa się między czerwcem a październikiem. Nawet do 40 000 osobników przemieszcza się z zimnych wód Antarktydy do ciepłych wód tutejszego Queensland. I jest ten słynny ogon, ale piękne są. Wow! Wschodnie wybrzeże Australii jest znane jako Humpback Highway, czyli autostrada humpbacków. Jeden z największych szlaków migracyjnych wielorybów na świecie. Gold Coast to właściwie przedszkole dla młodych wielorybów. Małe uczą się tutaj skakać, uderzać płetwami o wodę i nabierają sił przed długą podróżą na południe. Fontanna wodna, którą obserwujemy, to tak naprawdę wydychanie powietrza przez wieloryby. Uderzanie ogonem ma kilka powodów. Komunikacja w terenie, odstraszanie konkurentów i drapieżników, albo zachowania godowe pokazujące demonstrację siły oraz odstraszanie konkurentów. 30-40 tonowy humpback potrafi wyskoczyć nad powierzchnię wody. Samice tak demonstrują swoją atrakcyjność w okresie godowym, ale często to też jest forma zabawy, ponieważ humpbacki to też bardzo inteligentne i społeczne zwierzęta. Dobra, mamy 2, później z tyłu są 4. I believe they live up to as Pięknie, nie? long as we can, but there's not enough sort of research around it. My jesteśmy w wielorybach, spacerujemy sobie teraz w Surfers Paradise w Gold Coast. Surfers Paradise jest uznawane za jedno z najlepszych miejsc na świecie do surfingu. Jak zdążyliśmy zauważyć podczas rejsu, Gold Coast ma imponującą linię wieżowców. Charakterystycznym punktem jest Q1, który przez wiele lat był najwyższym budynkiem mieszkalnym na świecie. Nie, no. W sensie ostatnia wieczerza w trybie mocnego podróżnika. Jesteśmy w Byron Bay. Właśnie wpadliśmy na wkrętki za 9. 7? 7, czyli o 7 zamykają. Pani już miała zamknięte, ale dla nas otworzyła. I od razu z kempingu do miasta i na Ostrygi. Znowu mamy takie wody Sowowo, tylko trochę lepsze, czyli miejscówka nad morzem. Już minęliśmy kilka sklepów z dyskami surfingowymi i tak dalej, a tutaj jesteśmy na balkonie. Dobra, zamawiamy żarcie. Przyszły nasze przystawki, ostrygi z granatem. Zaczęliśmy od ostryg i kończymy na ostrygach, prawie kończymy, bo może jeszcze wpadniemy w Sydney na ostrygi, ale zjedliśmy wszystkie możliwe, z boczkiem, z cebulką, czerwoną, naturalne, teraz mamy z granatem. Jeszcze były jakieś, na pewno, było ich dużo. Było ich dużo, ale Z menu zostały u pani tylko te, których nie jedliśmy wcześniej. które jedliśmy wcześniej. Tych nie jedliśmy. No w sensie te były, tak. Mamy też już jedzonko, olbrzymie danie, olbrzymie. Zastanawiam się dlaczego w moim dzieciństwie nie ma normalnych dań. Przecież jedna rybka po oczy tak by wystarczyło. Tak samo ze stekiem.
Ja tam nie narzekam. Najem się. Ja też na pewno się najem. Lecimy. Minęło pół godziny i jeszcze ich nie ma. 40 minut później wielorybów nadal nie ma. Tam miały być. Tam. A my sobie teraz spacerujemy. Spacerujemy sobie teraz. Paradise. Gdzie? Gold Coast. To może włączyć jeszcze raz. Jesteśmy już po rekinach i teraz sobie spacerujemy. Jesteśmy już po wielorybach, spacerujemy teraz Paradise. Surfersy Paradise. Co za gość. Gdzie? Gold Coast. Gold Coast. A, ze mnie się śmiejesz, tak? Jeszcze raz. Nie będzie jeszcze raz, to będzie. Tu tam lecimy tu, wielka rafa, skok w dół, delfin wieloryb. Wow!